Siemanko! Na dzisiejszy odcinek naszykowałem kolejny pusty słoik, więc jak się domyślacie, pogotujemy trochę. Składniki na kolejną pastę mam już przygotowane. Wystarczy tylko odmierzyć, roztopimy to, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na dzisiejszy przepis tutaj gdzieś pojawi się spis składników, albo tu. Będzie nam potrzebne 60 g wosku pszczelego, 40 g masła shea oraz 100 g oleju ze słodkich migdałów. Więc bierzemy wagę. Na pierwszy ogień idzie wosk pszczeli. Trzeba będzie trochę go odłupać. Mamy na 0. Jest 60 g, więc wrzucamy to do gara. Na razie wosk pszczeli odstawiam. Teraz masło shea. No mi osobiście to pachnie jak czekolada. Dotyku też jest fajne. Teraz 40 g. Dobra, mamy 40 g. Najpierw roztopię wosk pszczeli, później dodam masło shea, a później, jak zdejmę z ognia, dołożymy właśnie olej. Mamy na 0. Więc 100 g oleju ze słodkich migdałów. Także na dzisiejszy przepis mamy wszystko odmierzone, więc przechodzimy teraz do stopienia tego. I jak się rozpuści, będziemy wlewać do słoika. Wystudzi się, no i zrobimy testy na skórze. Zobaczymy, jak to się wchłania, jaką daje odporność na wodę. Także wszystko sobie za moment sprawdzimy, więc przechodzimy do topienia. Odpalamy maszynę. Na malutki ogień. Wosk pszczeli, więc teraz musimy go stopić. Poczekamy parę minut. Czyli roztapiamy wosk, później masło shea i na końcu olej ze słodkich migdałów. Wosk ładnie się roztapia, także jeszcze minutka i już będziemy dokładać kolejne składniki. Wosk już roztopiony, więc teraz idzie masło. Trzeba tylko powoli, żeby nam nie chlupło. Znowu roztapiamy wszystko, aż będzie klarowne. Wszystko nam się ładnie rozpuściło, więc teraz pozostaje dolać olej.
To się zaczyna lekko ścinać, ponieważ ten olej jest zimny, więc musimy to dogrzać wszystko, żeby nam się na pewno ładnie połączyło. Teraz jest całkowicie klarowne, ma ładny bursztynowy kolor. Będziemy mogli już napełniać. Szykuję słoik i napełniamy. Słoiki są na 235 ml. No myślę, że tutaj wyszło z 250, więc albo trzeba zrobić mniejszą porcję, albo na 2 mniejsze słoiki, albo na 1 większy. Całość jest ładnie klarowna, więc wszystko nam się dobrze wymieszało, rozpuściło. Trzeba tylko poczekać, aż zastygnie. No i będziemy sprawdzać to na skórze. Dzisiejsza pasta już przestygła. Tak to wygląda. Kolor jest jaśniejszy od tych ostatnich past. No i przygotowałem ją głównie opierając się na proporcji 1:2, bo tak w ostatnim filmiku najbardziej mi się wydawała ta proporcja skuteczna i najciekawiej ta pasta wyszła. Tutaj było 60 g wosku pszczelego, 100 g oleju ze słodkich migdałów oraz 40 g masła shea. Masło shea jest taką pośrednią formą pomiędzy olejem a woskiem, więc na pewno nam nie utwardzi bardziej tej pasty. Także raczej wpłynęło to na plus dla niej. Jeśli chodzi o zapach, to także przebija się tylko masło shea, pozostałe składniki są bardzo słabo wyczuwalne. Także sprawdzimy zaraz, jak jest z twardością, jak to się nakłada na skórę. Ogólnie przygotowując tą pastę, bardziej zależy mi na zrobieniu takiej, którą będzie można nałożyć bezpośrednio ze słoiczka, bez dodatkowego podgrzewania czy bawienia się z innymi rzeczami, tak żeby była jak najmniej problemowa i skuteczna. Także przechodzimy do testów. Kawałek skóry i sprawdzamy najpierw jak z twardością. Zazwyczaj ta górna powłoka jest dość twarda. Jak się przebijemy przez nią. Teraz mocno czuć masło. Nakłada się to dość przyjemnie. Zapach też jest fajny. Przyciemnia to też skórę. Zobaczymy jak wyschnie, czy ten kolor ciemny się utrzyma, czy nie będzie to zauważalne. Próbka podeschła, no ale zanim przejdziemy do testowania odporności na wodę, jeszcze trochę pogrzebałem przy tej paście, ponieważ wydawało mi się, że można jeszcze coś z niej wyciągnąć. Podoba mi się właśnie ta konsystencja, która jest wewnątrz. Ta warstwa z góry jest mocno twarda. Także spróbujemy coś z tym zrobić. Wyciągnę zaraz tą pastę do miski. Już są pewne próby za mną. Jeszcze tylko schabowy do tego i mamy obiad.
Wygląda to już dużo lepiej. No i jak się to rozgniata, to czuć właśnie, że to już nabiera takiej konsystencji pasty zamiast twardej bryły. I teraz będę starał się to przetrzeć. No i to już wygląda i zachowuje się jak pasta. Przetrę to do końca i za chwilę sprawdzimy, co z tego wyszło. I to jest efekt przetarcia przez sitko i rozgniecienia jej najpierw. Uzyskałem jednolity, gładki krem. To jest teraz bardzo miękkie. Fajnie się lepi. Zapach jest jeszcze bardziej intensywny, więc posmaruję jeszcze jedną próbkę. No i niestety poczekam jeszcze jedną dobę, żeby mi to wszystko ładnie wsiąkło, doschło. I dopiero sprawdzimy, jakie są efekty. Przyciemnia się dość mocno, ale jak było widać na próbce przed chwilą, to też mocno jaśnieje, więc to symboliczne takie jest przyciemnienie. No ale teraz to się nakłada dużo lepiej, wchłania się też dużo lepiej, także w każdej kolejnej paście będę raczej stosował przecieranie, ponieważ daje to dużą poprawę pod każdym względem, czy nakładania, czy wchłaniania. Próbki mi podeschły. To było nakładane kremem po przetarciu całości przez sito, a to z pierwotnej wersji zaraz po wystygnięciu w słoiku. Dobrze jest, jeśli to nakładamy, to od razu zetrzeć nadmiar, ponieważ jak to przyschnie, to ciężko to po prostu zetrzeć. Wytwarza się dość twarda powłoka, więc zaraz po nałożeniu ścieramy nadmiar, no i dopiero później po wchłonięciu jeszcze polerka. Jak widać, ładny połysk to daje. Także sprawdzamy, jak jest z odpornością na wodę. Nic tutaj się nam nie klei. Ta część jest bez pasty, a ta jest zapastowana. Jak widać, woda tu się wchłania. Tutaj ładnie nam ściekało. Nie ma żadnych punktów, gdzie woda dostałaby się i wchłonęła do skóry. Także bardzo dobre zabezpieczenie. Tutaj próbka z kremem. Efekt przyciemnienia jest trochę większy. No ale to pewnie z tego względu, że ta pasta lepiej się wsmarowuje właśnie po przetarciu jej przez sitko. Ta strona bez pasty. Tak to się prezentuje. Zabezpieczenie bardzo dobre. Spełnia swoją funkcję. No i przyjemnie się to nakłada. Nasza kolejna pasta gotowa. Po ostatnim odcinku kilka osób podzieliło się ze mną własnymi przepisami, więc jak widać tych składników i receptur może być mnóstwo. Na pewno będę rozwijał tą tematykę. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!